Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pragnę podzielić się z Wami moją dwuletnią przygodą z oszczędzaniem energii elektrycznej, eksplorując świat samochodów elektrycznych i nowoczesnych systemów grzewczych. Rok 2022 rozpoczął się dla mnie od posiadania Tesli Model S, którą sprzedałem w połowie grudnia 2022. Zaś w styczniu 2023 nadszedł czas na Kia Niro. Ta zmiana pojazdów dała mi nową perspektywę na zużycie energii w transporcie. Ale nie tylko samochody elektryczne miały wpływ na moje gospodarstwo domowe. W czerwcu 2022 zainstalowałem pompę ciepła, co było kolejnym krokiem w kierunku efektywniejszego wykorzystania energii. Mój dom o powierzchni około 120 m2 został zbudowany w 1995 roku. Został wyposażony w rekuperację w 2019 roku, jednak wciąż rekuperacja wymaga drobnych poprawek dla polepszenia jej efektywności. Istotnym aspektem mojego systemu energetycznego są panele słoneczne. Wciąż rozliczam je na starych zasadach. Nadwyżkę energii, której nie zużyłem, oddaję do sieci, a następnie odbieram 80% tej wartości. W 2021 roku dokonałem ważnej zmiany. Mianowicie przeszedłem z taryfy G11 na G12 w PGE, co polecam każdemu, kto korzysta z paneli według starych zasad. Moja analiza pokazała, że jeśli roczne zużycie energii przewyższa produkcję z paneli, opłaca się przejść na G12. W moim przypadku system działa na dwóch wirtualnych magazynach, jednym dla taryfy dziennej i jednym dla taryfy nocnej. Podczas taryfy dziennej, kiedy prąd jest droższy, staram się wykorzystywać energię produkowaną przez panele. To czas gotowania czy korzystania z prądu w domu. W nocy, gdy prąd jest tańszy, wykorzystuję go do ogrzewania wody pompą ciepła oraz ładowania samochodu, ewentualnie uruchomienia pralki czy zmywarki. Takie zarządzanie energią pozwala mi na optymalizację kosztów i efektywność użytkowania zasobów. Więc w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się dokładniej, jak te zmiany wpłynęły na moje rachunki za prąd i ogólną efektywność energetyczną w moim domu. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim w moim przypadku system jest skonfigurowany tak, aby maksymalizować korzyści z obu taryf. Działam na dwóch wirtualnych magazynach energii. Jednym dla taryfy pierwszej, która jest droższa, i drugim dla taryfy tańszej, drugiej. Mój cel to wyzerowanie bilansu w taryfie pierwszej, czyli uzyskanie równowagi między ilością energii wyprodukowanej a zużytej. Natomiast wszelkie nadwyżki zużycia przenoszę na taryfę drugą, tańszą. Interesujący aspekt tego systemu to sposób, w jaki przechodzą nadwyżki z jednej taryfy do drugiej. Jeśli na koniec okresu rozliczeniowego mam nadmiar energii w magazynie taryfy pierwszej, np. 200 kWh, ale w taryfie drugiej mam do zapłacenia za 500 kWh, nadwyżka z pierwszej taryfy, te 200, pokryje część długu z taryfy drugiej, w rezultacie płacę tylko za pozostałe 300 kWh według stawki taryfy drugiej. Sytuacja wygląda korzystnie nawet wtedy, gdy muszę dopłacić zarówno za taryfę pierwszą, jak i drugą. Załóżmy, że mam do zapłaty za 200 kWh w taryfie pierwszej i za 500 kWh w taryfie drugiej. W takim przypadku płacę więcej za pierwsze 200 kWh, ale mniej za kolejne 500. Kluczem do optymalizacji kosztów jest upewnienie się, że zużycie w taryfie drugiej jest zawsze wyższe niż w pierwszej, co jest możliwe dzięki większej produkcji paneli słonecznych w ciągu dnia. Warto też zwrócić uwagę na to, że każdy dostawca energii może mieć inne zasady rozliczania. W moim przypadku po zmianie taryfy na G12 nadal obowiązywały mnie stare zasady rozliczeń, co było dla mnie korzystne. Jednak zanim podejmiecie decyzję o zmianie taryfy, upewnijcie się, że znacie dokładne zasady obowiązujące w Waszym przypadku dla Waszego dostawcy energii elektrycznej. Zanim zacznę omawiać wykres, jeszcze jedna ważna informacja o mojej instalacji fotowoltaicznej. Moc zainstalowanych paneli to 8 kWh, a produkcja według danych z inwertera to 8500 kWh za rok 2022
oraz 7700 za rok 2023. Wykres przedstawia zużycie prądu w kontekście dwóch taryf energetycznych za lata 2022 oraz 2023. W roku 2022 reprezentowany przez niebieską taryfa pierwsza i czerwona taryfa druga obserwujemy stabilny wzrost zużycia energii w obu taryfach, jednak w okolicy kwietnia taryfa pierwsza, linia niebieska, przychodzi na minus, co oznacza, że rozpoczyna się magazynowanie energii w wirtualnym magazynie. Lipiec przynosi znaczące zmiany. Instalacja pompy ciepła, co zaznaczone jest znacznym zużyciem w taryfie drugiej, czerwona linia. Punkt zerowy w lipcu odzwierciedla rozliczenie co pół roku, gdzie następuje zerowanie wartości. To typowe dla osób rozliczających energię w cyklach półrocznych. Warto zauważyć, że po tym punkcie zużycie w taryfie pierwszej pozostaje na stosunkowo niskim poziomie, co wynika z tego, że lipiec i sierpień to miesiące, gdy panele pracują intensywnie, dzięki czemu magazynujemy energię na nadchodzące miesiące zimowe. W roku 2023 przedstawionym przez zieloną i żółtą linię, zieloną dla taryfy pierwszej, żółtą dla taryfy drugiej, widzimy kontynuację trendu niskiego zużycia energii w taryfie pierwszej, właśnie zielona linia, ale z wyraźnym wzrostem w taryfie drugiej, linia żółta, w porównaniu do roku poprzedniego. To jest skorelowane z użytkowaniem pompy ciepła. Ponadto widzimy, że w 2023 roku udało się za pierwsze pół roku wyzerować taryfę pierwszą, wobec czego nie trzeba było dopłacać za droższy prąd, a jedynie za ten z taryfy drugiej tańszy. Nasuwa się jeszcze jeden wniosek, porównując drugie pół roku lat 2022 i 2023, a mianowicie spadek zużycia w taryfie drugiej, zielona i czerwona linia. Pompa pracowała podobnie, minimalnie może mniej zużyła w 2023 roku, ale to są śladowe ilości. To wynikało też z poprawienia pewnych nastaw i jeszcze nauki ustawień i pracy z pompą. Wydaje mi się za to, że zmiana wynikała z mniejszego zużycia energii elektrycznej przez KIE w stosunku do Tesli. Po dokładnym przeanalizowaniu mojego zużycia prądu w 2022 roku, to rok ten przyniósł ze sobą koszty w postaci dopłaty za energię elektryczną na poziomie około 3000 zł. Wszystko wskazuje na to, że bieżący rok 2023 również zamknie się w podobnych, liczę delikatnie mniejszych kosztach. Warto również podkreślić, że dzięki karcie dużej rodziny jestem objęty tarczą ochronną, która gwarantuje mi zamrożoną cenę energii w roku 2022 na poziomie około 4000 kWh. Jestem przekonany, że w obrębie tego limitu uda mi się zmieścić, co stanowi znaczącą ulgę w domowym budżecie. Nie mogę również pominąć faktu, że prowadzenie samochodu elektrycznego i całkowita rezygnacja z przyłącza gazowego, o której szerzej opowiem w zapowiadanym filmie o pompie ciepła, to pozwoliły mi na znaczące obniżenie kosztów związanych z paliwem oraz gazem. W zasadzie wyeliminowanie tych kosztów. Jeśli to, co dziś przedstawiłem, wydaje się Wam wartościowe, będę wdzięczny za łapkę w górę. Wasze wsparcie jest dla mnie nieocenione. A jeżeli jesteście zainteresowani dalszymi filmami, nie zapomnijcie o subskrypcji. Już wkrótce więcej informacji na temat moich doświadczeń z pompą ciepła i jej wpływie na zużycie prądu. Dzięki za dzisiejszą uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.